Pierwszy oficjalny dzień na Mykonos. Idziemy na śniadanie w naszym hotelu. Patrzcie na ten widok. No, Jak oceniasz view? widok jest niesamowity. Alisachni Mykonos. Patrz ile wie. Idealnie. Coś pięknego. Wybieram ten. Skromny, ale na początek będzie idealny. Tak, myślę, że na początek to się mówi, od czegoś trzeba zacząć, nie? Jest taki brudny bieg. Jakie są wrażenia po pierwszym śniadaniu? No jestem miło zaskoczona, naprawdę. Porcje solidne, Niestety jak zwykle ale czym za przepyszne. zaczęliśmy nagrywać po konsumpcji, ale mamy tak. Greckie ciasto z kokosem, greckie ciasto z serem. Tu jest jakieś greckie ciasto z pomarańczą. To jest najlepsze. To jest... A co do tego, najlepszy jest ten widok. Zaraz będziemy planowali pierwszy dzień na Myko. Z grubsza mamy kłada, zajebistego kłada, którego też wam pokażemy za chwilę. Kymco 170 cc. Idzie jak zły, także za chwilę wam go pokażemy, zrobimy review. W zeszłym roku był review Wrangler, więc będzie review Kymco. Jaki mamy plan? Rundka po Mykonos Island kładem. Szukamy nowych miejscówek. Jakieś konkretne miejsca na dzisiaj? Ja muszę zjeść baodao z braku. Ja bym z przyjemnością zjadł smoothie z bowla, więc 2 miejsca już są na pewno. Także kończymy śniadanie i idziemy się przebierać. Przedstawiamy wam nasze Kymco 170 cc Green Line Series. No generalnie wygląda jak dla 15-latka. Stosunkowo lekki, nawet ja go podniosę. Kuferek wyposażony w 2 kaski. Oczywiście jeździmy safety first. Ma jakieś 15 koni mechanicznych, aczkolwiek tutaj wszystkie górki, pod które musimy wyjeżdżać, daje radę bez problemu. Jedziemy na Trip Island. Pierwszy postój Branco na baodao, jak to Melka powiedziała. Dotarliśmy do pierwszej miejscówki, jednak plany nam trochę się zmieniły. Mieliśmy jechać najpierw do Branco, wylądowaliśmy w Elia Beach, w miejscówce, która się nazywa Dziki Mykonos. Tu gdzieś jest plaża nudystów, na którą raczej nie zamierzamy pójść. I teraz nad nami, tam, znajduje się Royal Mykonian, do którego myśleliśmy, żeby jechać. Jechaliśmy tutaj jakieś 50 minut z naszego hotelu. Więc teraz jakbyśmy codziennie mieli jeździć stąd do centrum, 50 minut w jedną stronę, razy 2 godziny tylko codziennie na odjazdach do kodów. A tak z naszego 15 minut gdzieś jechaliśmy, nie? Jak nie krócej. No tak 15 minut, 10-15. Także tutaj sobie robimy szybkiego drinka. Melka pije wino, zaraz odpalimy drona, żeby wam pokazać tutaj uroki Elia Beach. No i kolejnym postojem będzie jednak Branco, nie? Na to baodao. Z czym jest bao? Nie, w Branco jest zajebiste jedzenie, naprawdę przepyszne. House wine grecki. Tylko za 7 euro, co jest naprawdę miłym zaskoczeniem. Bo co jak co, ale na Mykonosie jest bardzo drogo, ale 7 euro Właśnie. za wino... 7 euro za wino to jest jedna tak- kwestia. Nie, to jest naprawdę tak przystępnie. Popatrzmy na ceny tutaj w Kiki. Wczoraj byliśmy w jakimś barze obok Negrity. I tak, patrzcie, drinki alkoholowe od 16 do 18 euro. No za 20 się znajdzie. Wczoraj były wszystkie po 20. Bezalkoholowe były po 15. A co ciekawe, cola kosztowała w tym barze 12 euro. Stwierdziłem, że nie mogę kupić coli za 12 euro, więc sobie wziąłem drinka bezalkoholowego za 15. Bo dla porównania tutaj cola już kosztuje 4 euro. Co z tego wynika? Trzeba brać tylko alkoholowy, bo je się najbardziej opłaca. Trzeba brać tylko. Ale to już nie jest pierwszy raz, gdzie się spotykam, że naprawdę za butelkę wody płaci się tyle, co za drina. No i teraz pytanie do widzów. Co lepiej brać? Alkohol czy wodę? Ja wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Ja mam swoją. Dajcie znać w komentarzu waszą odpowiedź. Wiesz, no bardziej opłaca się wódę. Nie, no na Mykonosie ani jednego, ani drugiego się nie opłaca. Najlepiej po prostu zapakować ubrania próżniowo i całą walizkę wypakować sobie alkoholem. Wtedy się opłaca. Dobra, koniec tego gadania. Odpalamy drona. To the moon.
Zamierzamy tiki. Nie, miejscóweczka dobra. Szkoda, że nic nie zjedliśmy, ale może następnym razem. Widoki kozackie. Jak chcecie się napić z ładnym widoczkiem, to polecam. Zaraz jedziemy dalej. Degustujemy wodę. Wyjechaliśmy w końcu do hotelu. Patrzcie na to. Słuchajcie, prawie jak w 180. Jest dokładnie ta sama piosenka co w 180. Bo ona leci za 180. Naprawdę ją tak słychać? No. A nie sąsiedzi puszczają, Nie. żeby sobie zrobić takie małe 180? To słychać na całej wyspie. Jak my spaliśmy w zeszłym roku tam, w Mykonos Number 5, było dokładnie tak samo słychać. O kurde, nieźle. A propos nuty ze 180, gdyby ktoś nie wiedział, będziemy tam jutro, także zobaczcie, o co chodzi. Co no, Branko, niestety Melka musi się wypowiedzieć. Jestem zawiedziona. W zeszłym roku było dużo lepsze. Przyjechałam tu specjalnie na bao z krewetką i dostałam bao z wołowiną, które nie było takie zachwycające. Także przyjechaliśmy idealnie na sunset. Właśnie minuta ciszy. Musicie to usłyszeć, zobaczycie to No. jutro. Mała anegdotka do naszej bestii. 170 Kymko na drogi na Kym? Mykonosie sprawuje się idealnie. Wjedziecie pod każdą górę. Dokładnie. Zaufajcie. Śmiało możecie brać Kymko, polecamy. Bierzcie popierdółki, są rewelacyjne. 10 na 10, co prawda trochę brzęczy, ale jest okej. Idziemy się. A tutaj MTV Crips. Zapraszam. Tak wygląda nasz room. Jak widać jest on duży, mega przestrzenny. Podwójne umywalki, łaźnia parowa, a tak naprawdę jest to prysznic rozmiarów takich, że niektórzy mogliby tu mieszkać. Mamy tutaj przestrzeń główną. Pani powiedziała, że jest COVID i mamy niestety tylko wodę niegazową. Ekspres do kawy. Jak ktoś chciał popracować, biurko, zapraszam na taras. I to jest to, co jest na Mykonosie najlepsze. Widoki. Jesteśmy w roomie jakimś 402, za chwilę zmieniamy. Wcale nie dlatego, że jesteśmy tu travel influencerami, tylko po prostu musieliśmy normalnie zapłacić. Szczerze, jak na moje 180 subskrypcji na YouTubie, nie jest w stanie mi uwierzyć, że jestem influencerem. No cóż, będzie musiała chwilę zaczekać. Dzisiaj jedziemy do Ornos Beach, Namos Village i do Bowla. I wieczorem będzie Sunset Experience w 180. Nie mogę się doczekać. Zobaczymy, co ma asystentka do powiedzenia. Hotel jest fajny. Pokój jest też bardzo fajny. Mnie najbardziej osobiście podoba się prysznic. Muszę sobie taki zrobić u siebie w mieszkaniu, zdecydowanie. No i druga rzecz, która mi się równie podoba, to jest nasze jacuzzi. Niestety woda jest zimna. Na Mykonosie, o dziwo, we wszystkich basenach woda jest lodowata. Nie da się w nich kąpać. No nie. Chyba są tylko do robienia zdjęć. Na moje skromne oko jakieś 25 stopni, nie więcej. Lecimy naszym Kymko Ornos Beach. Dzień. Namos Village. Dużo sklepów eleganckich, ładnych, drogich. Galeria sztuki. Między innymi są tam dzieła Alka Monopoly. Natomiast mamy parę refleksji. Jeżeli przejdziecie tu kładem, musicie się liczyć z tym, że czeka Was koszt jakieś 15-20 euro za parking. Jeżeli chcecie usiąść w namu, to musicie wydać, w zależności od miejsca konkretnego. Na przykład, żeby wypić drinka tylko, dostaniecie najgorszy możliwy stolik, czyli gdzieś wewnątrz z widokiem na toaletę. Usiąść sobie z jakimkolwiek cywilizowanym widokiem na plażę. Ile on tam mówił? Albo obiad, albo tak, minimum albo butelka shisha, wina. shisha pewnie ze 150 euro. Tak. No więc to są takie tutaj na Mykonos właśnie mankamenty. Porównania w 180 jest minimum te 70 euro, takie na najtańszy stolik, no ale to jest uważam warte, bo ma dobre miejsce, Sunset Experience, pyszne jedzenie. A tutaj tak naprawdę za największy syf trzeba wybudzić. No tak. No co, no są tutaj ukryte koszty, o tym trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie, żeby widzowie wiedzieli, z czym się muszą liczyć. No, tam pan nam dał powąchać perfumy z Diora nowe, możesz pokazać budkę, vanilla,
diorama. Ewakuujemy się stąd, żeby zjeść bowla i wypić zajebiste smoothie. No nam W mocno nie zeszłym roku było zachwyciło. zamknięte, więc chcieliśmy zobaczyć po prostu, nie? Tak, w zeszłym roku jak tu byliśmy, wydaje mi się, że robili jakiś remont. Plaża wyglądała jak zwykła plaża w Sopocie, bez leżaków, bez niczego. No nawet sobie nie usiedliśmy, bo zaproponowali nam taki stolik. Aż się nam odechciało. A że ja tu jestem jedynie pijąca, Dokładnie, więc musiałbym wydać co najmniej 30 euro na picie wody. albo ja musiałabym wypić butelkę wina, pewnie bym o własnych nogach stamtąd nie wyszła. Zobaczymy coś przyziemnego. Ładnie. Bowl z miski. Będzie porównanie smoothie. expensive Mykonos versus cheap Mykonos versus middle Mykonos. Jedziemy się w bowlu. Tu mamy takiego śniadaniowego bowla niby, to nic, że jest 16. No wygląda bardzo smacznie. Keto bowl. Awokado toast, nasz faworyt, acai bowl. No jest to top 3 moje miejsce na Mykonosie, polecam każdemu. Idziemy do hotelu, przebrać się, idziemy do miejsca numer 1. A tym miejscem jest 180 Sunset. Morenita sola, cada una en su lugar. Las dos cantan con el corazón, ayudan a que brille limpio el sol. Morenita sola, cada una en su lugar. Las dos cantan con el corazón, piden a la paz, mamita, perdón. Morenita sola, cada una en su lugar. Sus voces con Słuchajcie, jak już wiecie, chcieliśmy porównać, czym się różni pokój Deluxe od Superior, więc zapraszam, zobaczcie. Dostaliśmy już nowy pokój. Patrzcie na ten view. No i nie ma tutaj nic ograniczającego widoku. Podobno sunset jest tutaj mega. Zobaczmy, czy woda w baseniku jest. O, nadal jest chłodna. Zobaczmy tutaj na szybko. Pokój jest nieco skromniejszy, mniejszy, co nie znaczy, że słabszy. Tutaj nie ma co więcej tak naprawdę pokazywać. Plusem jest widok dwustronny. Mamy widok na zatokę Ornos i na zatokę, w której jest Namos, w którym byliśmy dzisiaj wcześniej. No, to jest view. Właśnie jaka woda. No, troszkę cieplejsza niż To jest to. To jest to. Kończymy drugi room tour i za chwilę 180. 180 gwiazd. Hello, miss. You Hello. go to the Sunset Bar? Yes, of course. Okay, follow the car, the cost park is 6 euro. COVID, ekstra koszty. Ale patrzcie na ten zjazd, to jest coś zajebistego. Jak bokiem dajesz. Bo się... Jo. Jesteśmy na miejscu, ale poleciał bokiem, nie? Poleciał. Kurde. Gasimy Kymko. Let's go. Lecimy sobie pojeść coś dobrego. Sunset Experience. O, i to jest view. Follow my God. Stoliczek. I ta maseczka do tego. Idźmy finalnie do 180 Sunset. Hello! Stolik mamy bardzo fajny, w pierwszej linii. Mamy dzisiaj bardzo poważny plan na ten jakby experience sunsetowy, bo mamy tak, do wydania po 100 euro, bo taki tu jest minimum, przy tym stoliku konkretnym. Na przykład przy tym obok, który jest, byłoby już na przykład, nie wiem, 150. Każdy stolik ma inne minimum do wydania. Mamy już wstępny game plan, tutaj mamy drineczki, jakiś bezalkoholowy, tu mamy coś Sport Star Martini. Idąc z karty jedzeniowej, mamy tak, z przystawek, tuna tatar, shrimp tempura, beef tacos. Z dań głównych mamy pancetta bao i co jeszcze było? Cauliflower risotto. To miejsce jest o tyle zdradliwe. Możecie nabrać dużo jedzenia, drinków i tak dalej. I jeszcze wam braknie na przykład do wydania 100 euro minimum. Bo jak sobie tak podliczyliśmy, to wyszło, że jest jakieś 80 euro, czyli jeszcze 2 dychy są do wydania. Jest to jeden drink, ale na przykład dla mnie wiąże się z tym, że muszę wziąć po prostu kolejne danie do zjedzenia. Nad czym nie będę za bardzo ubolewał, no bo wiadomo, zjem. Istotna kwestia, trzeba robić rezerwację. Bez rezerwacji będziecie siedzieli gdzieś tam u góry. A, i co się zmieniło od zeszłego roku? Parking płatny 6 euro, plus trzeba wpłacić 30 euro kaucji, żeby potwierdzić rezerwację. Nagramy za chwilę cały sunset, jak będzie wyglądał, zobaczycie. No i to jest miejsce, do którego uważam raz w roku trzeba przyjechać. To jest taki base. Najlepsze miejsce moim zdaniem na mapie tego miasta, tej wyspy. Widok jest niesamowity. Całe Little Venice.
sunset final. Niestety chmura się nam wkradła. Ale i tak zładnie. Jest zajebiście. Słuchajcie, to jest ta nuta, o której mówiliśmy wczoraj, że słyszymy ją aż u siebie w hotelu. No. Enjoy! Jesteśmy już po sunsecie, natomiast dzisiaj jest mały zawód po raz kolejny. Nie było szparagów w tempurze. A to był główny powód, dla którego tu przyjechaliśmy. No ale cóż, no zgadza się, było dużo innych rzeczy. Zjedliśmy risotto z kalafiora, które było bez smaku. Nie było bao dobrego. Generalnie ja bym dał jedzenie tak 6 na 10. Muzyka nie była taka jak zawsze, nie była w stylu Mykonos, tylko jakieś lata 80. No nie było tak idealnie, ale było bardzo fajnie. Widok jest bez zmian. Wiem, że miejscówka w dalszym ciągu klasyfikuje się na tak top 3 na Mykonosie. No zawód ogromny, że nie było szparagów, ale wspomnieliśmy o tym tutaj pani, że chcemy w przyszłym roku szparagi, więc w przyszłym roku przyjedziemy i mają być szparagi w tempurze. Każdy, kto przyjeżdża na Mykonos, musi zobaczyć. Dokładnie, chociaż no przyjść to jest na taki ten must sunset. have, nie? No, Jednak tutaj u góry jest taka strefa, gdzie można przyjść bez rezerwacji. wiadomo, zawsze lepiej mimo wszystko z rezerwacją, bo tak czy siak wydacie tyle samo. Kończymy na dziś, widzimy się jutro w przedostatnim dniu na Mykonosie. Tyle. See you tomorrow. W końcu odkrywamy nową miejscówkę. Nie wiem, czy będzie cokolwiek słychać, ale mamy hummus z nachosami, guacamole z nachosami i 2 shrimp tacosy. Guacamole jest ostre. No. Aha. O, mega ostra. Nie? Ale dobra. Zajebiste. Dobra, zobaczmy teraz to. No i? O, w końcu coś dobrego. Zajebiście. Fajne, bardzo świeże. Ja nawet jak nie lubię tego, ani tego, ani tego, to całokształt No. to mega fajnie. Pani w Tywalu oceniła, jest extremely windy. Dobre, nie? Ta tempura jest po prostu pyszna. Ciekawe te naczosy. Patrzcie na ten widok po drodze, jaki mamy z hotelu do centrum. Cała marina na most. Melka, byliśmy bliscy kolejnego zawodu na Mykonosie. Poszliśmy do miejsca, Mama Luka. tak, 3 dni z rzędu puszczali taką muzykę, że mówiliśmy, jutro tam przyjdziemy. My dzisiaj? I jakieś cmenty. Romantyczna muzyka wleciała To nie te klimaty. i wracamy do najlepszych knajp na Mykonosie. Dokładnie. Więc dzisiaj będzie baklawa z tym risotto. Święte. Szybka zmiana lokalu. No, nie będziemy się tutaj zawodzić po raz kolejny na Mykonosie. Zaraz wam wszystko pokażemy. Po straży śmietanie i po truflach. To jest tak, to jest mój faworyt. Dla tego dania warto tu przyjechać.
A ja mam dla odmiany coś z truflą. Jakie coś z truflą? To jest makaron z takim specjalnym greckim serem, z truflą i z brokułami. Dzisiaj nas wywiało, wygrzało, spaliło. Wcale nie jest tak, że ciągle narzekamy. Wiem, Polaka się odzywa, ale teraz skupcie się, bo będziemy chwalić. A jak już chwalimy, to znaczy, że jest bardzo dobre. Gastros, szczególnie risotto z krewetkami i chorizo. 10 na 10 to było odkrycie tego wyjazdu i z pewnością będzie to danie, do którego będziemy wracali. Jeszcze zobaczymy, czy gdzieś pójdziemy teraz. Jakie są siły? Raczej jest ich niewiele. Enjoy, last night, jak to się mówi. Ja nie wiem, dlaczego każdy, kto tu przechodzi, widzi, że ja mówię do kamery, się później odwraca i na mnie patrzy. Czy to jest coś, przepraszam, bardzo dziwnego? Zastanawiają się, cóż to za fame. Dajcie suba lepiej, bo się będą odwracali dopiero wtedy. See you tomorrow. Finito! Czas wracać do życia.